Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo popularnym, bardzo lubianym i bardzo pożądanym. Jest to tania gitara akustyczna na początek drogi. Na rynku w Polsce i w Europie pojawiła się nowa marka Arrow. Tak jakby jest to drugie odsłonięcie tej marki, bo jak sobie pogrzebiecie, to chociażby znajdziecie taki konkurs, który nazywał się Czarna Strzała, gdzie taką gitarę można było wygrać. Natomiast chodzi tutaj o to, że marka Arrow tak jakby rozpoczęła nowe rozdanie, rozpoczęła nowe podejście do tematu i teraz uwaga, to jest polska marka, powstała w Trójmieście, która związana jest z polskim dystrybutorem chociażby gitar Gibson i jest to marka, która chce podbić no co najmniej Europę i generalnie chce, aby te gitary były rozpoznawalne, więc jest tutaj postawiona wysoko poprzeczka, bo konkurencja w takich instrumentach jak instrumenty dla początkujących jest bardzo duża, ale myślę, że powinniśmy wszyscy temu na swój sposób przyklasnąć i co najmniej się zainteresować tymi gitarami. No moim zdaniem jest tak, że trzeba się cieszyć z tego, że powstają polskie marki i że te polskie marki próbują gdzieś tam te rynki podbijać. Oczywiście tutaj nikt nikogo nie ściemnia i te gitary nie są robione w Polsce. Są to gitary robione tak zwanie outsourcingowo, no najprawdopodobniej w Chinach po prostu. No bo żeby zrobić te instrumenty tanie, no to nie da się tego zrobić w taki sposób, żeby to, wiecie, no zrobić to tutaj w Polsce na miejscu i wybudować fabrykę i robić nagle gitary akustyczne. No niestety, ale te koszta, ekonomia, gospodarki i wszystko no zżera nas w ten sposób, że tak to już musi wyglądać i nic na to nie poradzimy, ale większość tanich gitar są to instrumenty robione właśnie tam i wiele różnych znańszych firm te instrumenty postanowiło też tam właśnie robić. Gdzie jest myk, że tutaj mamy troszeczkę mniejszą cenę? No myk polega na tym, że nie mamy kilku pośredników, tylko firma Lauda, która jest odpowiedzialna za markę Arrow, postanowiła, że po prostu zostanie bezpośrednim dystrybutorem na Polskę i Europę tychże instrumentów. Posłuchajcie sobie pierwszej próbki. Gutek, który zna te wszystkie akordy, umie w te gitary akustyczne i generalnie zawsze mi się podobało, jak na gitarze akustycznej gra. Postanowiłem, że wykorzystam jego umiejętności do tego, ażeby Wam zaprezentować ten instrument. Od razu powiem tak, ja też trochę na nich pogram. Do nagrań użyliśmy dwóch mikrofonów. Są to gitary akustyczne, więc musieliśmy je po prostu w odpowiedni sposób nagłośnić. Są to dwa mikrofony, z czego jeden jest mikrofonem pojemnościowym. Wyprodukowała go niemiecka firma SIP System. Nazywa się Rocket 2. Jak wiecie, używam również mikrofonu od nich, który nazywa się Rocket 1. Oba te mikrofony bardzo lubię. Ale w tym nagraniu wykorzystałem również Austrian Audio jako mikrofon dynamiczny i nagranie jest, jeżeli byście chcieli takie tajniki takiego nagrania, zrobione w ten
sposób, to Gutek się na tym zna, bo Gutek kiedyś pracował jako realizator dźwięków, chociażby w teatrze i tak dalej, więc on ma pojęcie na ten temat. Gutek je poustawiał i powiedział tak, jeden zrób na 38% w lewo, drugi zrób na 38% w prawo, wyrównaj ładnie poziomy i tak to nagraj. W nagraniu nie ma żadnych dodatkowych ulepszeń, żadnych dodatkowych ulepszaczy. Jedynym ulepszaczem jest to, co zawsze zapinam na sumie, czyli Waves Ultra Maximizer, który mi po prostu robi tak, żeby nie było takich pików dla YouTube'a, ale generalnie nagranie nie jest podbarwione i w nagraniu dzisiaj biorą udział dwa takie instrumenty, jeden z serii Gold i jeden z serii Silver. Podobne do siebie, troszeczkę inne, no mają troszeczkę inne kształty tych body. Oba te instrumenty sobie oglądacie. Te instrumenty są wszystkie w cenie mniej więcej 700 zł, czyli to jest dosyć tanio jak na tą półkę. Oczywiście one celują w bycie konkurencją dla tanich Fenderów, dla tanich Harley Bentonów, dla tanich również Epifonów, czyli marki, która jest, wiecie, sprzedawana przez dystrybutora tychże gitar, no ale nie boją się konkurować nawet sami ze sobą. Posłuchajcie drugiego nagrania. Gitary do testów w ogóle nie były, te gitary nie były w ogóle przez nas w jakiś szczególny sposób ustawiane. Są one tak jakby przyszły fabrycznie, ale jedyne co zrobiliśmy, to przyznaję się, że zmieniliśmy w nich struny na struny Darko 1047. W obu tych gitarach jest dokładnie ten sam komplet strun i generalnie no, polepszyło to oczywiście od razu brzmienie tych instrumentów w stosunku do tego, jak one się zachowywały na tych strunach, które są fabryczne. One się troszeczkę od siebie różnią nie tylko wyglądem, ale również materiałami. O ile boczki i tył we wszystkich są mahoniowe i gryfy są mahoniowe, o tyle w tym instrumencie no, mamy świerkowy top, a tutaj mamy mahoniowy top, co troszeczkę rzeczywiście być może gdzieś tam w tym brzmieniu jest słyszalne, ale to już mam nadzieję, że Wy ocenicie, co na ten temat sądzicie. Co jest bardzo interesujące również, w gitarach zastosowano materiał Richlite. Ten materiał Richlite jest to no, taki kompozyt oczywiście. Niektórzy mówią, że sprasowany papier. Materiał Richlite do tej pory wykorzystywał chociażby Gibson w niektórych swoich podstrunnicach w customach. Polskie gitary Roof Guitars również wykorzystują materiał Richlite. Co jest lepsze w Richlite? Richlite nie działa tak, znaczy wilgoć na niego tak nie działa jak na drewno. Więc w przypadku instrumentu, który mamy do czynienia no, z tym, że być może nie kupując taki instrument, to być może nie będziecie specjalnie jeszcze do niego dokupywać nawilżacza, żeby zimą, czyli teraz, kiedy do nas idą suche czasy, po prostu dowilżać wasze pomieszczenie, więc no tutaj macie do czynienia z tym, że ta podstrunnica nie będzie wam pracowała, więc jest mniejsze ryzyko tego, że wyjdą progi, jest mniejsze ryzyko tego, że jeżeli nie będziecie o ten instrument dbać, to po prostu coś się z tym gryfem stanie. No generalnie Richlite jest takim materiałem troszeczkę bardziej
wytrzymałym niż drewno, no jak to kompozyt. Niektórym to się może podobać, niektórym nie. Tak zdecydowali, że tak tutaj zrobią. Dodatkowo z Richlightu również w tych instrumentach są mostki, więc no taka oto, słuchajcie, ciekawostka, jeżeli chodzi o to. Seria Gold, seria Silver różnią się od siebie, no teoretycznie jeden Gold teoretycznie jest trochę lepsza. Szczerze wam powiem, że nam się lepiej grało na przykład na tej Silver, no ale w przypadku gitar akustycznych to jest tak, że rzeczywiście warto iść do sklepów, w którym te gitary są, a już te gitary się pojawiają w sklepach. Będziecie mieli link do sklepów w Polsce, gdzie te gitary można kupić. Warto iść i po prostu te instrumenty sprawdzić i je ograć. Kolejna próbka. Jeżeli w ogóle chodzi o gitary Arrow, no to ja oczywiście tymi akustykami nie jaram się aż tak bardzo, jak będę się za chwileczkę jarał gitarami elektrycznymi i po prostu bardziej mi zależy na tym, żeby potestować dla Was te gitary elektryczne. Oni oczywiście również robią gitary elektroakustyczne i taka gitara już jest na kanale, już można sobie obejrzeć jej test, ale to dopiero gitary elektryczne to są te, którymi ja się mega jaram, bo tam w stosunku do tego, co na przykład jeszcze było, jak był ten konkurs Czarna Strzała, no to jest wielki postęp i o ile nie mogę sprawdzić postępu tej firmy, jeżeli chodzi o gitary akustyczne, bo ich nie obserwowałem wcześniej, o tyle te, które widziałem wcześniej i te, które widzę teraz i te wszystkie nowe modele i ta nowa seria, no to wszystko to poszło naprawdę do przodu. Takie srebrne Teliko, czyli niby tam Telecaster i dwa takie Les Paule i takie bananowe SG, no to mnie naprawdę te gitary bardzo się podobają, więc nie będę ukrywał, że nie mogę się już doczekać tego, jak one tutaj trafią, jak sobie będę mógł je przetestować. Ale te akustyki w swojej cenie, mówię, konkurując z podobnymi cenowo instrumentami od innych firm, dają radę. Nikt tu Wam nie będzie wmawiał, że są to, wiecie, Martiny czy Gibsony po 10 tysięcy i to tak nie gra. Są to instrumenty przeznaczone do tego, żeby na nich się pouczyć, bądź po prostu, żeby kupić sobie tani instrument, niekoniecznie do uczenia się, tylko do mania takiego instrumentu, cieszenia się i nawet przypomnienia sobie kilku akordów, których nauczyliśmy się 40, 20 czy 30 lat temu i po prostu do ewentualnej zabawy i ewentualnej przyjemności. To nie są instrumenty dla zawodowców, ale moim zdaniem bronią się. Posłuchajcie kolejnej próbki. Nie będę ukrywał, że firmie Arrow postanowiłem troszeczkę pokibicować i poobserwować,
Pokazałem Wam wszystko, co mogłem na temat tych instrumentów. Pokazałem Wam je w dosyć drobnych szczegółach z bliska i z daleka. Usłyszeliście, jak grają. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, żebyście powiedzieli, jak one grają. Jak wiecie, ten kanał znany jest z tego, że propaguje instrumenty, które są instrumentami dla początkujących i ja zawsze takich instrumentów szukam. 10 lat tego szukania myślę, że pozwala mi na to, żeby wypowiedzieć się na ten temat. Co prawda w gitarach akustycznych nie mam aż takiego doświadczenia, ale uważam, że są to instrumenty, które na pewno co najmniej trzeba sprawdzić i co najmniej wziąć pod uwagę, jeżeli po prostu szukacie instrumentu za nieduże pieniądze i chcecie wydać te pieniądze w dobry sposób. Marka nowa. Trzeba się do niej być może przekonać. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki i krosujmy fingery, że polskiej marce uda się podbić tą Europę i że to wszystko pójdzie tak do przodu, że no za 3 lata być może będą oni stali równo z producentami, wiecie, takimi troszeczkę bardziej znanymi. Trzymajmy te kciuki, no niech to zadziała. Ja na pewno te gitary będę obserwował i już nie mogę się, tak jak powiedziałem, doczekać tych instrumentów u siebie. Kolejna próbka i teraz powiem Wam tak, bo chyba zrobimy po próbce Wam powiem. W momencie, kiedy nagrywałem ten odcinek, nagrywałem go na 2 kamery i nagrywałem go na 2 sposoby. Jak wiecie, zawsze ujęcia akustyczne nagrywam również kamerą Zoomku 8N4K, która ma wbudowany mikrofon pojemnościowy. Być może obraz z niej nie jest taki super najlepszy, ale postanowiłem, że w tym filmie nie użyję tych ujęć, tylko użyję ich w filmie, który się pojawi na Facebooku. Jeżeli obserwujecie mojego Facebooka, to w filmie na Facebooku pojawi się właśnie dokładnie ten sam materiał, ale tam będą inne ujęcia dźwiękowe. To jest taka ciekawostka, którą postanowiłem tutaj zrobić, więc no mam nadzieję, że będzie to na tyle ciekawe, że skłoni Was to do wejścia na mojego Face'a i obejrzenia również tego z innej perspektywy. Bardzo do tego namawiam, bardzo zapraszam i bardzo dziękuję za to, że chce się Wam oglądać. W tym momencie wszystkie próbki, które zostały nagrane tymi mikrofonami w fogowni. Dziękuję bardzo za uwagę. Sprawdzajcie wszystko, co jest w opisach odcinków. Trzymajcie się. Na razie.
ogłoszenia folkpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę. Namawiam do zostawienia łapki w górę. Bardzo dziękuję za każdą nową subskrypcję. Bardzo dziękuję za to, że chce się Wam oglądać ten kanał. Czekam oczywiście na Wasze miłe, nieburaczane komentarze i oczywiście czekam na Wasze pytania i czekam na to, żebyście mogli też również Wy udzielić odpowiedzi, jeżeli macie doświadczenie w jakiejś kwestii. Pamiętajmy o tym, że jest to mega społeczność. Zapraszam, jeżeli chodzi o społeczność, właśnie na grupkę Fogowicze. Grupka Fogowicze na Facebooku to jest grupka, w której można się podzielić wiedzą. Sprawdzajcie zniżki w opisie odcinka, sprawdzajcie super akcje, super promki, róbcie wszystko tak, żebyście, wiecie, gdzieś kupili coś taniej i być może właśnie dzięki moim zniżkom uda Wam się to zrobić. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście pomagali mi w rozwoju tego kanału. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście patronowali, ażebyście robili to poprzez Patronite, poprzez guzik wesprzyj, czy ostatnio przez nową formę, która również jest w opisie. Jednorazowego wsparcia, jeżeli nie chcecie tego robić cyklicznie. Oczywiście mega dziękuję za wszystkie fanty, które przekazujecie na rzecz kanału. Jesteście niezmiernie mile widziani z tymi rzeczami. Część z takich rzeczy ląduje później na nagrody i tak jest właśnie w tym miesiącu. To jest Nuksik. Nuksik, szanowni Państwo, jest razem z takim jeszcze dodatkowym małym sterowniczkiem. To jest Nuksik, którego można wygrać, jeżeli jest się patronem właśnie w tak zwanej zabawie patronatowej co miesięcznie. Zapraszam oczywiście również do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. Bardzo chętnie dopieścimy Waszą gitarę i dokonamy tego, żeby była jeszcze fajniejsza, jeszcze lepsza i żeby grało Wam się jeszcze na niej wygodniej. Jeżeli natomiast szukacie jakichś gitarowych gratów używanych, być może warto zajrzeć na mojego OLX-a, bo ja, tak wiecie, no część z tych rzeczy, które tutaj mam, raz na jakiś czas wystawiam, raz na jakiś czas to chcę sprzedać. Są zawsze dobre ceny, zawsze dobry towar i zawsze można się fajnie dogadać.